Hej głodomory, muszę wam powiedzieć coś smutnego. Zostałem wegetarianinem i nie mówcie o tym nikomu. A w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak przygotowuję przepyszne, chrupiące placki marchewkowo-ziemniaczane z wegetariańskim gulaszem na boczniakach. Partnerem tego odcinka jest Almette. Najlepsze ziemniaki do placków to typ C, czyli te, które mają najwięcej skrobi, a najlepsze warzywa to te, które pochodzą od lokalnych dostawców, a takie możecie zawsze kupić w Lewiatanie. Ziemniaki, które mają dużo skrobi, zawierają też dużo witaminy C. Dzięki temu długo nie czernieją, a placki po usmażeniu wyglądają bardziej apetycznie. Ziemniaki po starciu porządnie odciskam. Za chwilę pokażę wam dlaczego. A ten płyn przeleję do tego oto słoiczka, żeby to było bardziej wyraźne. Do ziemniaków teraz zetrę marchewkę. Ona nada i słodyczy, i koloru. Istotna jest proporcja marchewki do ziemniaków. Najlepiej 1 porcja marchewki na 3 porcje ziemniaków. Ale to jeszcze nie koniec. Kolejny składnik, który dodam, może was nieźle zaskoczyć. Mianowicie jest to serek wiejski. Dzięki temu placki będą delikatniejsze, ale też bardziej odżywcze. Na tą ilość warzyw daję tylko 1 jajko. Nie chcę, żeby to były placki jajeczne z dodatkiem ziemniaków, tylko ziemniaczane. Poza tym, dzięki temu, że będzie tu mało jajek, to te oto kawałki ziemniaczków i marchewki po usmażeniu będą wyglądały jak mikrofrytki. A u was w domu jak się robi placki? Na grubych okach, na tych małych, z dodatkiem marchewki, czy dużej ilości jajek, mąki? Koniecznie musicie to wpisać w komentarzu, a ja to chętnie przeczytam i wam odpiszę. Jeszcze odrobina soli. No i oczywiście pieprz. Placki kochają pieprz. Ci z was, którzy robią często placki, na pewno zauważyli, że nie dodałem tu w ogóle mąki, bo nie potrzeba. Wystarczy tylko krochmal, który zebrał się na dnie tego słoika. Wodę teraz odlewam, bo ona jest do niczego niepotrzebna. A tą skrobię, która jest na dnie, wybieram razem z resztką wody. I dorzucam do warzyw. Gwarantuję wam, że po usmażeniu te placki na pewno się nie będą rozpadały. A więc zaczynam je smażyć. Przed smażeniem placków koniecznie sprawdźcie, jaką temperaturę ma olej. Jeżeli będzie zbyt zimny, to placki go wypiją i nie będą chrupiące. Najlepiej po prostu kawałeczek troszeczkę wylać na olej i sprawdzić, co się dzieje. Ten olej już jest wystarczająco rozgrzany. Mogę kłaść na niego ziemniaki, marchewkę i serek. Placki z góry polewam gorącym olejem. Dzięki temu jajko się szybciej zetnie i będzie łatwiej je przerzucić. Właściwie to słychać, że już się wystarczająco przyrumieniły. Mogę je przewrócić spokojnie na drugą stronę. Ahaha. Ale piękne, chrupiące i pachnące placki. Uwielbiam placki. U mnie w domu praktycznie odkąd pamiętam były. Najczęściej jadano je ze śmietaną, a później je z cukrem, jadano też z miodem, a ja najbardziej lubię z jakimś dodatkiem. Oczywiście nie warzywnym, to był żart. Usmażone placki przerzucam teraz na papier, aby odsączyć je z nadmiaru tłuszczu. To bardzo istotne, bo inaczej później na talerzu będzie taka brzydka kałuża oleju. Niech one się odsączają, a ja w tym czasie przygotuję błyskawiczny gulasz z boczniaków. Inspiracją do tego gulaszu był beef stroganoff. Z tym, że tutaj zamiast mięsa mam boczniaki. Ale to nic strasznego, dlatego że boczniak zawiera też bardzo dużo umami, czyli tego 5. smaku, który właśnie występuje w mięsie. Więc świetnie można każdego oszukać. A jeszcze w ten sposób pokrojony imituje flaczki. Grzyby teraz muszę przesmażyć. Będę je smażył tak długo, aż będą mega chrupiące. Gdy boczniaki już w miarę odparowały, dodaję dopiero teraz oleju. Zajmę się w tym czasie pokrojeniem cebuli. Ten palec zginacie, tak żeby opuszek był wycofany. I kładziecie na cebuli. A po tej części palca jeździcie nożem.
Cebulę dorzucam do boczniaków, które już zamieniły się właśnie w te chrupki, o których od początku mówiłem, ale do cebuli dodam jeszcze troszeczkę czosnku. Niesamowity aromat grzybów w cebuli i czosnku unosi się już nad patelnią. Dodam teraz troszeczkę koncentratu pomidorowego. On nada słodyczy w moim sosie. W prawdziwym stroganowie nie może zabraknąć kiszonego ogórka. Pokroję go w całkiem sporą kostkę, żeby był dobrze wyczuwalny. Kiszony ogórek nie tylko nada tej kwasowości, ale także i słoności. Ale ten słony smak podbije jeszcze bardziej kapar. A właściwie to owoce kaparów. Zanim na patelnię wrzucę ogórka i kapary, najpierw całość podleję odrobiną wódeczki i podpalę. Haha. Smak pszenicy został na patelni. Dorzucam w takim razie te ogórki i kapary. Pod koniec dodaję jeszcze śmietanki 30. Całkiem sporo, bo to właśnie dzięki niej ma stworzyć się sos. Ale dodam też odrobiny sosu sojowego. W nim również jest umami. Gwarantuję Wam, że jak dacie spróbować takiego gulaszu jakiemuś mięsożercy z zamkniętymi oczami, to na bank nie zgadnie, że to są grzyby. Skoro mój wege gulasz już gotowy, mogę nakładać. Bardzo ważne, aby placki nakładać z jednej strony talerza, a z drugiej sos. Nigdy nie polewajcie sosem placków, inaczej one momentalnie rozmiękną. Jeszcze nie koniec. Potrzebuję całkiem solidną ilość natki pietruszki, którą drobno posiekam. I moje placki ziemniaczano-marchewkowe z dodatkiem serka oraz wege gulasz są gotowe. A czy zostanę wegetarianinem? No nie wiem, ale na pewno jak będziecie śledzili nasz Instagram Gotuję z Lewiatanem, to się tego dowiecie, bo często tam ostatnio się pokazuje. Wiecie co? Teraz zjem. Jeszcze chrupią.